Faktycznie mammografia. No nie jest ciekawa zresztą. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Witajcie na kanale Biegam po wsi. Dzisiaj jesteśmy w opuszczonym domu. Pójdziemy sobie najpierw na prawo. Już czuć zapach opuszczenia. Wejdziemy sobie do pierwszego pomieszczenia z otwartym oknem. Tutaj mamy mnóstwo różnych rzeczy. Między innymi obraz o tematyce religijnej. I tam obraz jakiejś dziewczynki. No i tutaj Matka Boska i papież Jan Paweł II. Cała ściana jest bardzo zniszczona. Najprawdopodobniej to jest wilgoć. Tutaj mamy u góry piękny żyrandol. Na razie jeszcze nie otwieram. Nie włączam oświetlenia, ponieważ nie chciałbym być widoczny. Tutaj z tej strony mamy komunijne, pamiątka po pierwszej komunii świętej. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj mamy aniołki, bardzo gustowny kinkiet, taki nowoczesny. I tu mamy kolejny obrazek, taki święty. Nie wiem, kogo przedstawia. Zapomniałem po prostu. Tu jest troszkę ciemno, więc postaram się odpalić lampę, żeby Wam bardziej to zobrazować. O, pokażę Wam cały teraz pokój, jak on wygląda. Mnóstwo przedmiotów. Tutaj najprawdopodobniej była sypialnia. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Jak to jest piękne. Jaki piękny żyrandol, obraz. Mnóstwo rzeczy wyciągniętych z szafek. Zobaczcie tutaj. Nie chcę podchodzić blisko okna, ale zobaczcie tutaj, jaki bardzo ładny obraz. Statek. Zobaczcie, jak to jest piękne. Widzicie? Przepiękny obraz statku. To jest taka płaskorzeźba. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Te kwiaty. Tu mamy wszystko zapajęczone. Mamy wałki. I taki piórnik. Zobaczcie. Zobaczcie ten piórnik. Pamiętam, że jak chodziłem do pierwszej, trzeciej klasy podstawówki, to niektórzy mieli taki piórnik. Ja miałem troszeczkę inny, ale też w ten deseń. Tu mamy matematykę, jakieś książki. To nie będziemy tego ruszać, ale jest tego całkiem sporo. Tutaj w szafie mamy... O, kotek! Ojej, wystraszyłem się. A taki stary, starowinka taka. Nie bój się, kotku, ja się ciebie wystraszyłem. I on w szafie tu mieszkał. Kotek uciekł, taki przeszkodziłem mu w śnie. Ale on taki stary, jest taki stary kotek. Ktoś go tu dokarmia, wiesz? I on tutaj uciekł, a on tutaj mieszka. Mieszka, bo nim czuć. Tak. Mieszka tutaj, tu jest wejście. Ten dom jest bardzo duży.
Tu jest wejście na górę. To może później sobie tam pójdziemy, jeżeli będzie nam dane. Tutaj mamy jakąś część kuchenną. Drzwi mocno już chodzą źle, bo wszystko jest zawilgocone. Tutaj najpewniej była kuchnia, albo jakaś taka... Kuchnia jest No raczej tak. Tu mamy taki przedpokój jakby. Zobaczcie, tu różnych rzeczy leży. Jakieś stare zapalniczki. Zobaczcie, jakie ładne. Co to jest? Taka figurka do powieszenia. Bardzo ładnie to wygląda. Takie przedpokojowe różne rzeczy. Tu mamy lustro. Cześć, siema. Witajcie na kanale Biegam po Wsi. Wejdźmy sobie do kolejnego pomieszczenia, w którym mamy mnóstwo szaf. Już mocno przekrzywionych, ale mamy piękny stolik. Mamy bardzo ładne obrazy. Tutaj mamy pod Twoją obronę uciekamy się. Obraz znany nam. Tutaj muszę trochę przyklęknąć, ponieważ nie chcę być widziany przez sąsiadów. Ale zobaczcie, tu mamy radioodtwarzacz. Zobaczcie, Sawa. Radioodtwarzacz Sawa. Kasetowiec taki. Widzicie, jak to wygląda? Bardzo ładny. To było radio też. Radio z anteną. Zobaczcie. Takiego czegoś to dawno nie widziałem. Bo w ogóle nie widziałem nawet. Tam u góry mamy radio Unitre. Jestem blisko okna, więc troszkę się obawiam. Nie pokażę tego tak dokładnie. No ale tak to wygląda. Tutaj mamy pełno różnych ubrań. Piękny kufel tam u góry. I znów tutaj obraz. Bardzo zniszczony. Ale jakże działający na wyobraźnię. Nie wiem, co jest na tym obrazie. W każdym razie widzę tam jakąś rękę. I wszystko porozrzucane. No niestety. Tak to wygląda. Zobaczcie, ile tu jest różnych długopisów. I kaseta magnetofonowa zespołu Klostertaler. Dużo leków, co świadczyło o tym, że mieszkała tu jakaś schorowana osoba. Wyjdziemy z tego pokoju, przejdziemy w tamtym kierunku. Oj. I spróbuję wejść, a nie, tutaj już byłem. Tam jest wejście na piętro. Tu tylko zerknę, jak to tutaj wygląda. A, i tutaj jest wejście główne. To na razie się powstrzymamy. Wyjdę stąd i przejdę w tamtym kierunku. Tak, żeby światło nie kusiło nikogo. Przejdę sobie tutaj dołem. Na tym łóżku mnóstwo różnych rzeczy leży, ale nie będziemy w tym grzebać. Przejdę sobie tutaj. Tam jest Ola w kuchni. Więc ja może wejdę tutaj do tego pokoju salonu. Boisz się otworzyć? No zawsze ja otwieram, może teraz ty otworzysz lodówkę. To najpierw zajrzę tutaj, a potem pójdę do lodówki. Tak, bo to może być twój ostatni kat. Okej. Tak myślisz? Nie wiem. Zobaczcie tutaj. Tu jesteśmy w salonie. Ten dom jest bardzo duży. To jest bardzo... Zamku, wiesz? Tak, wiem. Jesteśmy od strony ulicy. Bardzo duży dom. Jednocześnie bez lampy to chcę Wam to pokazać. Przejdziemy sobie najpierw tutaj do tego pomieszczenia, pokoju. Najprawdopodobniej to pokój jakiegoś młodego człowieka. Jestem blisko okna, nie chciałbym, żeby ktoś mnie tam zauważył. Ale zobaczcie tutaj, jaki piękny komplet. Jaki piękny zegar, taki skórzany na tle tej ściany. Wygląda przepięknie. Naprawdę przepiękny zegar.
Postaram się go wam przybliżyć. Zobaczcie, jak wygląda. Już nie odmierza czasu, bo czas dla tego domu i dla tych ludzi bardzo dawno temu się zakończył. Zobaczcie tutaj, jaka rogówka. Najprawdopodobniej tutaj kładziono różne rzeczy, książki odkładano, bądź filiżankę, tak tutaj widzicie. I oglądano, bądź słuchano muzyki. Zobaczcie, tu jest cała wieża. To najpewniej był pokój kogoś młodego. Zobaczcie tutaj na tego klauna na huśtawce. Wygląda to niesamowicie. Niesamowicie bardzo ładna ozdoba. I najprawdopodobniej tutaj mamy świętego Franciszka Assisi. Może chodzi o Asyż. Tak, to by pasowało. Ta ozdoba, na której powieszony został ten klaun na huśtawce, jest ozdobą, pamiątką z Asyżu. Tak myślę, może jestem w błędzie. Tutaj barek otwarty. Oj, zobaczcie, jakie malutkie gumowce. Takie dziecięce gumowce. No coś pięknego. Bardzo ładne. I ta meblościanka, która jest naprawdę bardzo ładną meblościanką. Tam mamy pandę w barku. I tu jakieś trunki. Nie będziemy tam dalej zaglądać, bo jestem cały czas w oknie i nie chciałbym być widoczny. Więc przyjadę sobie tutaj tędy i spróbuję wam nagrać tą wieżę Thompsona. Zobaczcie, jak to wygląda. Wieża Thompsona. Bardzo ładnie. I tutaj mamy płyty kompaktowe. Mamy płytę Misja. A to nie z tego filmu, tylko po prostu misję. Mamy Shakira Tattoo, Las Ketchup. Oto takie ogólne. I kolędy Justyny Steczkowskiej. Dobrze, przyjadę tak dołem, żeby sąsiedzi mnie nie widzieli. Wy tam dołem coś jeszcze możecie zobaczyć, co tam ciekawego jest. I obrócę się jeszcze tutaj i wam nagram ten pokój, jak wygląda całościowo. Bardzo fajne, naprawdę. Dobrze, zejdziemy teraz parter niżej i pokażę wam ten pokój tutaj. Tu mamy telewizor Philipsa, zobaczcie. Troszkę lampa oświetla ten telewizor, ale zobaczcie, jaki ładny stolik z telefonem stacjonarnym. Tutaj krzesła, taka bardzo ładna meblościanka. I tu mamy, oj, tu jest mnóstwo kurzu. Tu mamy DVD. Zobaczcie, DVD. Razem z płytą. Piloty na stole, tak jak to zwykle bywa. No i mamy ciśnieniomierz. Zobaczcie, jaki ładny taki jeleń. Zobaczcie, jaką ładnie wygląda. To jest taka ozdoba, zabawka. Ciężko powiedzieć. A tutaj mamy meblościankę z różnymi pamiątkami. Zobaczcie. Tu dziewczynka, za nią chłopczyk, Mikołaj. Tu mamy jakieś dzieciątko, a tam z tyłu mamy pamiątkę z Ziemi Świętej. Zobaczcie to, pokażę wam to. Ale to jest super, jest krzyż i mamy oliwę z Ziemi Świętej. Święta ziemia, ale piękna pamiątka. Coś niesamowitego, przepiękne. To jest oliwne drzewo z Jeruzalem, krzyż z Jeruzalem. Coś pięknego. Odłożymy na miejsce. Niesamowita pamiątka.
I ten dzidziuś, taki malutki. Tutaj kufle różne z dawien dawna. Takie pamiątki i mnóstwo leków. Mnóstwo leków. Tam jest biblioteczka. Postaram się podejść od tamtej strony. Aczkolwiek tutaj koło jest bardzo niewygodna sytuacja. Ale podejdę tutaj i wam pokażę biblioteczkę. Zobaczcie. Biblioteczka. Widzicie? I mnóstwo ubrań. Zobaczcie. I kaseta magnetofonowa. Już rozciągnięta. No niestety. Tak to wygląda. Rabusie musieli być przed nami, jak to zwykle bywa. I zobaczcie ten piękny obraz. Piękny obraz. Malowany. Coś pięknego. Naprawdę. Bardzo ładny. W tym domu panuje półmrok. I ciężko pewne rzeczy. Wow! Słuchajcie, tutaj w tej szafie jest kurtka z jeansu, jeansowa damska z napisem Camel Jeans. Zobaczcie to. Widzicie? Camel Jeans. Camel Jeans. I z tyłu za nią komunijny ubiór dziecka do komunii. Tak kiedyś ubierano. Zresztą teraz też chyba tak jest. Coś nieprawdopodobnego. Dobrze, przejdziemy teraz do innego pokoju, bo tu jesteśmy widziani cały czas. Przejdę sobie tutaj i do tej kuchni, gdzie Ola już wcześniej mnie zapraszała, ale po drodze wejdziemy sobie jeszcze do łazienki. Olu, jesteś tutaj? Ola? Ok. Zobaczcie tutaj. W łazience kiedyś u mojej babci były takie stworki. Dziewczynka i chłopczyk robią siusiu. Albo to drugie. Tu w tej łazience, jak popatrzycie, jest ubikacja, jest wanna, jest taka zasłona. I tutaj mamy w półeczce pędzel, mydła Bambino. Mamy różne grzebienie, coś, co na pewno było wykorzystywane, i mnóstwo maszynek. To jeszcze tu otworzymy. Tu też mydła, perfumy. Zobaczcie, Bond i Arko zasłonię to. No i ogóry ręcznik. A tutaj też hat-trick i szampony, 3 zioła. No i papier toaletowy jeszcze został. Dobrze, wyjdziemy z tej łazienki i powolutku będziemy się kierować do kuchni, w której Ola była wcześniej. Zobaczcie, tutaj jest taki odkurzacz malutki, kuchenka. Tu mamy znowu obraz Matki Bożej. I tutaj kuchnia cała zapajęczona, ale mamy lodówkę z Amiki. Zaraz zerkniemy do niej, ale najpierw przejdziemy tutaj wzdłuż tej kuchni, która się troszkę już zawala, ale kuchnia jest bardzo, bardzo fajna. Zobaczcie, tutaj był zlew, tutaj pani czyściła, bądź pan zmywał. Jeżeli pani gotowała, to pan zmywał pewnie. I tu jeszcze mam taką kuchenkę starego typu, na której ponoć potrawy o wiele lepiej smakują. Pełno płynów. Tu mamy taką półkę do wysuszenia
do wysuszenia naczyń. Mamy akurat kubki, w których na pewno pili. I tu mamy takie coś do obróbki warzyw. No i asortyment kuchenny typowo. Zobaczcie, można ziemniaki przygotować. Tutaj taka półka, w której zawsze są różne rzeczy elektroniczne, które ewentualnie jak coś się zepsuło, to pan domu brał i postarał się zawsze naprawić. A tutaj po tej stronie mamy jeszcze w ogóle zestaw sztućców, jak widzicie. Herbata minutka i tutaj dżem z truskawek z 2015 roku. I tutaj, jeśli się nie mylę, to jest chyba olejarka. Zobaczcie, tu jest olejarka. I toster. Mamy toster. I mamy tutaj różne przetwory. A tutaj w tej półce, szafce, mamy zestaw takich szklaneczek z koszyczkami. Jakieś kufle, dzbanuszki i szklanki z popularnego niegdyś w latach, na początku lat 90. Duralexu. Przymkniemy sobie tutaj to. Jeszcze olej został. I tutaj mamy suszone grzyby, mnóstwo przypraw i musztardy. Mak jest chyba jeszcze tutaj, a u góry mamy ocet, cukier i Maggi. No i tutaj mam elektroniczny maszynkę do cięcia. Cięło się mięso albo chleb po prostu. Jeszcze folia została. Zobaczcie, co tutaj leży. Od samego początku oni mieli, to jest lustro, kota, bo tutaj jest dużo rzeczy związanych z kotem. Na przykład to jest, jeśli się nie mylę, żwirek. Dobrze, przejdziemy tutaj i otworzę lodówkę. Zobaczmy, co tam jest. Nic nie ma, ale profilaktycznie wychodzę. Co wyjść, bo idą na nie szpory i jest dość spory ruch jest Tak? Co robimy? na ulicy. No nic, trzeba ostrożnie z lampą, aż przejdą. Aha. Jeszcze tu nie byłam, że to jest właśnie od ulicy, dlatego uważaj z tym Jupiterem. Aha, dobra. To przejdę sobie może tam. Chociaż ja już tam byłem. Ostatnio mieszkała pani, nie? Tak. Pani, ale gdzieś w łazience są kosmetyki i pani i pana. No. To idziemy na górę? Już co, w ogóle tutaj jest tak jakby dwie rodziny, bo są dwa Andrzeje. Tutaj, No. tam jest drugi i są dwie klatki schodowe, nie? Rozumiem. Nie, czy jest jedna klatka? Jedno. Tu jest wejście i nie ma innego Czyli wejścia. tamta jest. Czyli tam jest wejście, tamta jest wejście, no. Osobne jakby. To jest boczne po prostu. Wchodzimy na górę? Ja jeszcze chciałabym tutaj, chyba że potem tutaj przyjdę. Później, no. Dobra? Nic nie widzę. To sobie odsłoń. Idziemy na górę. Mieście na górze nie Tutaj było. kotek uciekł, żebyśmy go nie wystraszyli. On chyba poszedł na górę właśnie. Czekaj, a tu jest jakieś zdjęcie rentgenowskie. Zdjęcie rentgenowskie. Pokaż. Mamografię. Mammografia. Jeszcze podeptane No i to taka, przeze mnie. wiesz co, tutaj są różne odciski, tak to nie zobaczysz. No, nie zobaczymy Musiałbyś tego. zgasić lampę, wiesz? Podświetlić byśmy musieli. No w Ale każdym razie mammografia jest. Dobra, to zgaszę lampę. Prawa strona. Pokaż. Może coś tu się da zobaczyć. Aha, faktycznie mammografia. No nic ciekawa zresztą. Mhm. Dobra, No tak, bo to odłóżmy jest po prostu pierś, nie? No, ale taka ze zmianami, wiesz? Aha, rozumiem. No to przykre. Słuchajcie, pójdziemy teraz do góry. Od tej strony. Kotek jest już stary. Może wejdę bez tego. O, tu jest betonowe, więc możemy wejść. Wiesz? Betonowe.
klatce schodowej. Idziemy do góry. Może sobie jednak tutaj odpalę lampę. O, tutaj trochę dach przecieka z tego co widzę. Wow, jaki piękny obraz. Coś pięknego. Bardzo ładny. Tutaj gaz był z tego co widzę, a tu jest wejście na strych. Ale to nie będziemy wchodzić na strych. Tu tak wygląda, jakby też inna rodzina mieszkała, bo kolenda była chyba w 2019 przyjmowana ostatni raz. I to tym takim wejściem sobie postaram się tu przedostać. Tu jest po prostu przez kota nasikane. Dlatego tak to czuć. Pełno tych miejsc nasikanych przez kota jest. Więc być może on tutaj gdzieś jest po prostu. Nie chciałbym, żeby go wystraszyć. Halo? Tu puste pomieszczenia. Tutaj bardziej to wszystko jest zdewastowane. Ale mamy piękny z abażurem taką lampę. Te pokoje są opustoszałe. Tutaj materac, choinka, ale to tam nie będę wchodził, bo to się wszystko za chwilę zawali, a nie ma chyba sensu. Więc wyjdę stąd i pójdę dalej. Dobrze, że mam maskę, bo bardzo tutaj zapach kota. O, i tu kolejne pomieszczenie, w którym mamy przepiękny obraz. Tu naprawdę jest ciemno. Tu jest ładna szafa. Przepiękna właściwie szafa. Można powiedzieć antyk. Podejdziemy bliżej. A, i tu mamy balkon. No na balkon nie będę wchodził, bo jest to ryzyko. Zobaczcie, jaka piękna szafa. Jak to ładnie wygląda. I tutaj jest wejście na balkon. A tutaj zapewne kot sobie śpi. Albo jakieś inne zwierzę. Nie będę dalej świecił, żeby nie prowokować. Więc zobaczmy sobie tylko ten pokój tak jak jest. I jeszcze zerknę. Naprawdę piękny obraz. Przepiękny. Przejdę sobie teraz tutaj dalej do kolejnego pomieszczenia, starając się nie wdepnąć, więc a tu musiała być łazienka albo kuchnia, ale praktycznie tutaj nie ma już nic ciekawego, więc będę stąd wychodził i faktycznie tu musiało być autonomiczne mieszkanie, wiesz? No, tak mi się też zdaje. I szczerze, nie ma tu nic specjalnego. Ładna szafa jest po jednej stronie i pełno jest posikanych przed chwilą przez kota. Wiesz co, to jest ten kot i Aha. on zaznacza swoje terytorium, Tak, a nas czuć kotami. Więc tak, wiesz, a jest mnóstwo nasikane. jak my przyjdziemy do domu, te nasze koty nam Jezu. tego nie podarują. Oszaleją. Oszaleją. Słuchajcie, tam jakiś samochód stoi. Tam jest sąsiad, więc jest spore ryzyko. Więc ja na razie wyłączę lampę i spotkamy się za chwilę.
perspektywy Was żegnamy. Musieliśmy się ewakuować, bo się zaczęło robić już ciemno. Nie chcieliśmy się rzucać w oczy z tymi lampami. No tym bardziej, że osoby tam spacerują i nie chcieliśmy po prostu tak rzucać się. A naprawdę ta lampa oświecała tak, że było widać nas z daleka. Widać z daleka. A że jest blisko sąsiedztwo, to zakończyliśmy naszą przygodę w tym domu. Myślę, że powspominacie sobie. No i co? Do następnego. Cześć.